Witam wszystkich, z tej strony Ulat. Jesteśmy na sobotnim nagrywaniu. Co prawda najpierw nagrywaliśmy w Tomaszkowie, potem byliśmy testować repliki, a teraz nagrywamy u mnie w domu. Czyli jak wiadomo, nagrywamy część serwisową. Teraz przejdziemy do recenzowania części i to części, która już dość długo czeka na swoją recenzję, mimo że obiecywałem, że zrobię ją dość szybko. Niestety, jak to zwykle, ja z czasem miałem dużo problemów, ale jako że teraz mam wolne soboty, to postaramy się to jakoś troszeczkę bardziej ogarnąć. I właśnie dzisiaj się tym będziemy zajmować. I co idzie na pierwszy ogień? Na pierwszy ogień idzie komora od Begady. Jest to komora do AK, a dokładniej jest to Nebo CY. Jest to komora rotacyjna, co w AK jest raczej rzadkością, jedynie chyba te najnowsze Arcturusy mają taki feature. Jest to komora robiona przez markę Begady, CNC i tak dalej, i tak dalej. Jest to komora, no bądźmy szczerzy, nie tania. Ona kosztuje chyba 70 euro, więc to jest spory wydatek jak na komorę hop-upu. Szczególnie, że w kałaszach nieczęsto się widuje aż tak high-endowe buildy, a trochę szkoda. I dzisiaj zajmujemy się właśnie pokazaniem wam tej komory. Komora przychodzi w takim pudełeczku. Białe pudełeczko z naklejką, z opisaniem, co jest w środku. No takie troszkę smutne opakowanie i szczególnie patrząc na to, że to jest rzecz za kilkaset złotych. Z drugiej strony pamiętajmy, że na przykład do tej pory gearboxy od Retro przychodzą po prostu w worku. W środku mamy zestaw elementów. Będę to oczywiście pokazywał wam bliżej już na blacie, tam gdzie będę mógł to zoomować i tak dalej. Oraz sama komora, same body zapakowane w woreczek bąbelkowy. O, komorka zielona. Jest to komora w wersji tej bez zaczepu, który przykręcamy do gearboxa. Co prawda będziemy to montować w replice, która mogłaby przyjąć taki zaczep, ale uznałem, że wolę wersję tą bardziej uniwersalną, bo tak naprawdę w tamtym momencie nawet nie wiedziałem do jakiej repliki będę to pakował. Mamy komorę w tej wersji, zaraz wam będziemy ją pokazywać i co będziemy z nią robić. Poza tym, że postaram się wam ją pokazać, opisać i tak dalej, sprawdzę, czy dogaduje się z flatem, czy dogaduje się z R-hopem, czy dogaduje się z HRL-em i tak dalej, i tak dalej. Postaram się przetestować kilka rodzajów gumek, tutaj czy to wszystko siedzi. I testować będziemy to też na lufie Lambda 455, bo taka lufa też będzie do tego zestawu od razu montowana. I to będzie szło do repliki szturmowej i żeby nie być gołosłownym, będzie to AK-12, które nie tak dawno zagościło na moim kanale na recenzji i zostało kupione stricte pod jeden build, między innymi build, w którym będzie się znajdowała ta komora, więc ten kałasz jest bazą pod włożenie tych dwóch części, czyli komory i lufy. Pozostałe części, jakie będą w środku, dowiecie się później. Idziemy do blatu i pokazujemy wam, jak to działa, z czym to się je. No to możemy zaczynać pracę i zaczniemy od samej komory. Mamy szkielet komory, wykonany oczywiście w CNC, obrobiony jest bardzo ładnie, nie widzę żadnych nadlewek, niedoróbek, jakichś elementów itd. Co prawda już zwracam uwagę, że takie pierwsze wrażenie jest, że jest dużo wyższy od standardowej komory hop-upu w AK. Dodatkowo trzeba pamiętać, że tutaj będziemy mieli pierścień regulacyjny, więc on też będzie, ta komora będzie szersza w przedniej części względem standardowych komór AK, więc na to też zwracam uwagę, nie we wszystkich AK może być na to miejsce. I tak naprawdę tyle. Co prawda od razu dodatkowo, ale oczywiście to, co jest najważniejsze chyba w tej komorze, to to, że mamy tutaj prowadnice, po których chodzą elementy dociskowe i one tak naprawdę odpowiadają nam za równy i precyzyjny docisk. Jeżeli już przechodzimy, powiedzmy mamy body, to oczywiście warto zwrócić uwagę na zaczep lufy. Co fajne, dostajemy w zestawie dwa mocowania do lufy. Co prawda ja nie widzę na nich żadnej różnicy, więc zakładam, że są identyczne i będą po prostu trzymać każdą lufę. Myślałem, że może mają lekko przesunięte zaczepy, na przykład w razie jakbyśmy mieli innego troszkę typu lufę, ale nie wyglądają identycznie, więc zakładam, że jest to samo. I od razu przechodzimy tutaj sobie do elementów dociskowych. Mamy w zestawie 3, jeden jest podłużny, jeden podłużny płaski do gumek typu MR-hop, R-hop, TR-hop i tak dalej. Jest też taki sam element, ale krótszy. Oraz jest element podklasyczny dystanser. I teraz tylko tak zwrócę uwagę, szczególnie te elementy, które będziemy używać flatowe, to od razu mówię, tak samo jak w komorze Neptune, te dystansery wchodzą za płytko, żeby same w sobie docisnąć flata.
Więc jeżeli będziemy chcieli używać do tego zestawu gumki flatowej, to niestety będziemy musieli korzystać z tego dystansera, plus pod nim zamontować już docelowy dystanser typu flat, czyli będą nam potrzebne jeszcze coś. No cóż, tak to już bywa, tak samo było w Neptunie. I jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę, bardzo ostre krawędzie są tutaj w tych dystanserach, TR-hopowych, MR-hopowych i tak dalej, R-hopowych, gdyż no to ewidentnie jest, po prostu te krawędzie są wyjątkowo ostre i w jednej i w drugiej sztuce. No trzeba by je naprawdę ładnie obrobić, jeżeli chcielibyśmy z nich skorzystać, albo niestety będą nam uszkadzać gumkę. Szczególnie jeżeli byłaby to miękka silikonowa guma, to prawdopodobnie po prostu ją ponacinają, więc na to zwracam uwagę. Dodatkowo dostajemy 4 elementy gumowe, dociskowe, które mają nam amortyzować te elementy od flatów i tak dalej, i one wchodzą tutaj do środka, mamy otwór i możemy sobie po prostu wstawić taki element. Mamy do wyboru 4 sztuki po 2 w każdym kolorze, czerwony i czarny. I one są różnej twardości i możemy sobie to dopasować w zależności co potrzebujemy uzyskać. Dalej mamy 2 sprężynki pod ramię. Ramię oczywiście ma miejsce na sprężynkę tutaj i oczywiście w szkielecie komory też tutaj mamy na środku otworek, też żeby ta sprężynka tam gdzieś nie odleciała. Mamy oczywiście ramię dociskowe, jak już wspomniałem. Proste, bez żadnych fanabeli, właśnie z miejscem na sprężynkę. Dociskane tutaj przez mimośrodowy ten element. Tutaj nie wiem co więcej powiedzieć, aluminiowe oczywiście. Oś do tego ramienia mosiężna, przykręcona na wkrętach płaskich. Dalej mamy pierścień stabilizujący lufę, który oczywiście będzie w tym miejscu. Dość długi. Rzadko się spotykam z tak długim pierścieniem stabilizującym. No i dalej mamy zespół pokręteł. Mamy dolną część pokrętła, górną część pokrętła. O, ta wchodzi, no wchodź tutaj. Hop. A, bo tu jest nacięcie. Ok. Co ciekawe, górna część ma to określone hop plus, hop minus. Fajnie. Na pewno nie zaszkodzi. I do tego oczywiście mamy śrubkę. Mamy też 2 o-ringi, z czego jak rozumiem jeden o-ring wchodzi tutaj. Ma to powodować po prostu oporną pracę całego układu. Drugi o-ring jest prawdopodobnie zapasowy, ponieważ nie za bardzo widzę sens jego wykorzystywania, nie za bardzo widzę gdzie. I to by było tyle, jeżeli chodzi o układ tego typu. I ja tutaj zamontuję zaraz kilka gumek. Będą to TNT, będzie to krajtak pomarańczowy, będą to może jeszcze jakieś inne gumki. Sprawdzę, czy nie ma jakichś problemów, na przykład z za grubym kołnierzem, czy nie jest za sztywno, czy nie ma jakichś problemów. Czy kołnierze wystają, czy nie wystają. Na to będę zwracał teraz uwagę. Rozważałem, czy najpierw zacząć od składania komory, czy najpierw zacząć od, powiedzmy, przymierzania gumek, ale ze względu na to, że raczej jestem zwolennikiem składania elementów dociskowych dopiero w momencie, kiedy już gumka i lufa siedzą na swoim miejscu. Dlatego też zaczniemy od gumek, będziemy je mocować i na pierwszy ogień idzie niebieska GNG. Damy troszkę silikonu, bo żeby nam się na tym aluminium jednak gdzieś tam nie przycinała ta gumeczka. Weszła dość ciasno, ale bez jakichś tam dodatkowych oporów, bez czegoś, czego bym się nie spodziewał. Komora oczywiście się bardzo ładnie spięła, nie ma problemu, żeby gdzieś nam tam kołnierz się nie mieścił. No i zobaczmy, teraz weźmiemy sobie kuleczkę. Spróbujemy ją popchnąć. Przechodzi bez problemu. Dobra, czyli gumka GNG, jeżeli chodzi o kołnierz i tak dalej, jak najbardziej. Kołnierz stawia w tej komorze tylko minimalny opór. Weźmiemy teraz na przykład gumeczkę Mad Bulla niebieską. Ta już wchodzi dużo ciaśniej, ona jest z dużo grubszej gumy. Ale też nie widzę, żeby był jakiś problem z jej dopasowaniem. Zakładamy zatrzask. No tu zatrzask wszedł troszkę ciaśniej, ale też bez pulu. I bierzemy kuleczkę, wsuwamy. I tutaj też nie widzę problemu, aczkolwiek tu już był większy troszkę opór.
ale też nie ma problemu, nie będzie problemu z wprowadzeniem kulki do komory. Też nie ma jakiegoś dużego oporu na komorze, znaczy na kołnierzu. Weźmiemy może dla odmiany makarona. To jest makaron zwykły. 70 klasyczna guma. To wszystko weszło na swoje miejsce, kliknęło. Kołnierz też nie wygląda nigdzie na podwinięty. Wkładamy kuleczkę bez żadnego oporu. I tutaj też, mimo że ogólnie makaron jest uznany z tego, że mają dość długie kołnierze, kołnierza też tutaj nie widzę. Jest jak najbardziej spoko. Mamy Emerhopa silikonowego, też 70. I tu już się pojawia pierwszy problem, nie wiem czy to będziecie widzieć, ale zaczepy nie zgrywają się z końcem otworów i muszę bardzo mocno ścisnąć gumkę, żeby lufa wlazła na swoje miejsce. Jestem w stanie to zrobić, żeby to się zapięło, ale ta gumka jest tam bardzo, bardzo mocno ściśnięta. I w efekcie jest też problem z przeciśnięciem się przez kołnierz. Więc już ta gumka, moim zdaniem, przynajmniej przy tej lufie i tej komorze, niekoniecznie będzie się dobrze sprawdzać. A gumowy? Ciekawe, czy gumowy będzie tak samo wchodził. Gumowy Emerhop. Ta sama sytuacja, więc nawet nie będę próbował. Też nie zgrywa się, nie siedzi tutaj ta gumka jak powinna. Kołnierz jest po prostu za gruby. Dalej, co tu mamy? To teraz przejdziemy do gumki TNT. Jest to TR Hop 50. W zaczątku siedzi prawidłowo. Co prawda mam wrażenie, że ta gumka ogólnie troszkę ma za długi element do tego okna, który tutaj mamy. I się leciutko podwija. Ale na razie testujemy raczej kołnierz, bo nie interesuje nas na razie jak ta gumka kręci, bo to nie zależy od komory. I tutaj też na kołnierzu nie ma żadnego problemu. Wszystko nam się ładnie układa. Kuleczka przelatuje z leciutkim oporem na kołnierzu, więc też spoko. I ostatnia gumka, która mnie interesuje, to Krytac pomarańczowy, bo nie ukrywam, że jest to gumka, którą ja bym chciał tu wstawić, bo będzie to replika szturmowa, gdzie nie planuję używać bardzo ciężkiej amunicji, więc zakładam, że gumeczka Krytaca pomarańczowa powinna być tą, którą ja tutaj sobie zostawię. Tutaj też nie ma problemu, wszystko weszło na swoje miejsce. Tak jak mniej więcej bym tego oczekiwał. Zatrzask też bez bólu. Bierzemy kuleczkę i z leciutkim, minimalnym oporem na kołnierzu ta kuleczka przeskakuje. Więc pomarańczowy Krytac też, czyli zwykły makaron, Mad Bull, G&G, Krytac bez żadnego problemu, TR Hop też bez żadnego problemu, czyli większość gumek pewnie TNT również nie będzie sprawiała tutaj problemu, więc moim zdaniem jest ok, jeżeli chodzi o ten aspekt. I teraz założymy tutaj, oczywiście będziemy tą komorę składać. Teraz bierzemy się za składanie komory. Najczęściej zaczynam składać komory od umiejscowienia ramienia. Jako że tutaj ramię jest dość mocno wolne, możemy sobie spokojnie przykręcić. Ramię jest na swoim miejscu, chodzi nam bez żadnego oporu w pełnym zakresie, więc nie będzie nam w niczym przeszkadzało, że już jest zamontowane. I teraz ja bym chciał użyć tego elementu dociskowego z dystanserem klasycznym i spróbuję użyć tego krytacowskiego, też dystansera dedykowanego. Oczywiście, jak już kilka razy mówiłem, musimy usunąć ten dodatkowy element. O. Dystanser na swoim miejscu. Bierzemy element dociskowy do tego typu dystansera i umiejscowiamy go tutaj. I już widzę, że zrobiłem duży błąd. Przekładamy ramię, bo oczywiście zamontowałem je odwrotnie. Czyli mamy dystanser, mamy docisk. Teraz dajemy sobie sprężynkę. Co przyznam się szczerze, osobiście nie lubię tych sprężynek wszystkich w komorach, bo lubią sobie uciekać, lubią sobie odfruwać i wiecznie jest z nimi problem. I zazwyczaj liczę na sprężystość samego dystansera i gumki, żeby powiedzmy to wszystko wracało na swoje miejsce. Ale jako, że robimy taką recenzję, to ja postaram się to złożyć tak, jak to być powinno w instrukcji. Oczywiście wszystko się tutaj do siebie lepi, bo wszystko namagnesowane.
Wiecie co, ja trochę chyba oszukam system i zrobimy to troszkę inaczej. Ja po prostu dołożę sobie kropelkę kleju i wkleję tą sprężynkę w ramię. Teraz składamy sobie ramię. Opa. To teraz możemy brać się za montaż elementu dociskowego, czy tam raczej regulacyjnego. Mamy tutaj na nim taki mimośród na całej długości. Widzicie? O. I zaraz zobaczymy, jak to będzie się sprawować. Wkładamy sobie gumeczkę, czy tam jeden raczej o-ring, i następnie wszystko zabezpieczamy nakładką i śrubką. O! I w ten oto sposób komorę mamy poskładaną. Kręci się z dość wyraźnym oporem, więc raczej sama się nie będzie przestawiać. Zobaczmy na zakres regulacji. Zakres jest moim zdaniem jak najbardziej akceptowalny. Co prawda nawet na zerowym ustawieniu hopka delikatnie widać element dociskowy, więc jest to troszeczkę mocniej dociska, niż bym się tego spodziewał. Bo jeszcze bym zapomniał. Jeszcze stabilizacja lufy i w sumie komora poskładana z gumką Krajtaka. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak oczywiście zamontować to w replice i zobaczyć, jak to działa, ale najpierw pozbieramy te wszystkie zapasowe elementy, co by nam nic nie zginęło. No, czyli wyciągamy z AK oryginalną komorę i lufę. Nam już nie będzie do niczego potrzebne. I wstawiamy nową komorę od Begady. Na razie wygląda ok, nie widzę, żeby problem był jakiś ze spasowaniem. No teraz spróbujemy włożyć front i tak dalej i zobaczymy, czy wtedy też wszystko będzie ok. O, i teraz weszło wszystko na swoje miejsce i wydaje się, że to wszystko będzie pasować. Jedyne, na co zwrócę uwagę, to że otwory na śruby, które trzymają komorę na lufie zewnętrznej, są odrobinkę, minimalnie przesunięte do przodu względem pełnego docisku komory do gearboxa. Przykręcimy to, na razie nie przerabiając żadnych zaczepów i tak dalej, i wtedy zobaczymy, co się wydarzy. Bo spójrzcie, jest minimalna szpara pomiędzy gearboxem a komorą. Nawet nie taka minimalna, bym powiedział. No tak czy inaczej, sprawdźmy, czy jest to szczelne. No i niestety, ta komora nie pasuje do endeli. Okazuje się, że dysza jest za krótka, nie uszczelnia nam się tutaj ten układ i w tym wypadku, no niestety, nie mamy poprawnego działania. Mamy duży spadek FPS-ów, bo ta replika miała około 1,3-1,4 Joule, ile pamiętam, a w tej chwili mamy 1 Joule. Więc dużo słabiej. Niestety wynika to właśnie z tej przerwy. No, czyli niestety ta komora tu nie pasuje. Dobra, robimy małą dogrywkę, gdyż no tak to nie powinno po prostu wyglądać. Bo wstawiliśmy do tego Endela komorę Begady, ale ona działa. Jakby nie było, działa, ale bądźmy szczerzy, siedzi nie tak jak powinna, więc nie jest to dobre wyjście, żeby tak zakończyć ten film. Uznałem, że muszę dograć jeszcze montaż w innej replice po prostu. No bo to nie jest dedykowana komora do tej repliki, tak? Dedykowana komora do Endela jest sprzedawana oddzielnie, jest innego koloru, też mają Begady i ja ją po prostu też zamówię. Nie ukrywajmy, bo uznałem, że żeby być uczciwym, żeby podejść do sprawy tak solidnie, to wypadałoby dać właściwą komorę do właściwej repliki. Dlatego w tym momencie wyjmę komorę z tego Endela, którą widzieliście jak zamontowałem, widzieliście jak siedzi. Ona działa, żeby nie było, to wszystko działa spoko, ale nie do końca idealnie to chodzi, tym bardziej, że musiałem zmienić dyszę, gdyż oryginalna dysza Endela była po prostu za gruba i nie wchodziła do komory. Komorę wstawimy do mojej Specny. To jest Specna J, dokładniej model chyba 606.
I to jest specna, którą już znacie, ja ją budowałem wieki temu. I ona dostała komorę, o ile pamiętam tak, ona ma komorę od specny, tą aluminiową CNC, a teraz wstawimy jej takie ładne, zielone Begadi, zobaczymy co z tego wyniknie. Ta replika teoretycznie jest dedykowana do tej komory, więc w tym momencie to powinno naprawdę dobrze pasować, dobrze siedzieć, a niestety ENDL poczeka na swoją upragnioną komorę, a na razie będziemy jechać na stoku prawdopodobnie. Jak widzicie, komorę z lufą już wyjąłem z zestawu, który mieliśmy umiejscowiony w ENDL-u. I powiem wam szczerze, zastanawiałem się, czy zostawić ten zestaw cały z lufą. I chyba tak zrobię, że przerzucę cały zestaw razem z lufą, a lufę z komorą, która jest w specnie, po prostu przerzucę sobie z powrotem do ENDL-a, albo podstawię ją po prostu na bok i będzie czekała na komorę do ENDL-a. No bo jak to inaczej załatwić? Nie będę tego rozbierał, bo to już działa bardzo fajnie. I nie chciałbym tego po prostu rozkręcać. No to teraz tylko jeszcze rozebrać to AK i wstawiamy ten zespół tutaj. I tak naprawdę będzie skończone. Znaczy mam nadzieję, że będzie pasować wszystko, że nie będzie takiego problemu jak w ENDL-u. Jedyne co, to zwracam wam uwagę, bo tutaj klasycznie w specnie jest klocek L. I jak łatwo się domyślić, to ten klocek nie wejdzie nam przed tą komorę. Więc będziemy musieli to inaczej usadowić. Ja po prostu planuję nałożyć trochę o-ringów na lufę, tak żeby zapełnić tutaj tą przestrzeń, żeby ta komora po prostu była dobrze dociśnięta do gearboxa. Co ciekawe, specna jest jedną z ostatnich replik, która nie chowa tutaj w środku nam żadnych śrubek imbusowych. Wystarczy wybić pin i cały front jest demontowany z repliki. I w ten oto sposób mamy już wszystko zdemontowane. Mogę sobie teraz spokojnie wysunąć całą tą komorę. Wyjmujemy tamtą, odkładamy. Bierzemy sobie nową naszą komorę. Wsuwamy na miejsce. Czy to wszystko nam wejdzie? Wygląda, że tak, aczkolwiek komora ma bardzo ciasno w tym plastikowym elemencie, do którego jest przykręcana w tej replice. Ale weszła. To nie jest tak, że nie wchodzi, tylko po prostu wchodzi bardzo, bardzo ciasno. Zaczniemy od przykręcenia jej do tego elementu. Pierwsza i druga śruba. Ok, wszystko się złożyło ładnie. I tutaj nie ma problemu, żeby dosunąć komorę do gearboxa. Nie ma żadnej przerwy, tak jak w ENDL-u mieliśmy. Więc już wiadomo, że będzie to chodziło moim zdaniem dużo lepiej. Więc ja już jestem zadowolony. Teraz muszę tylko ogarnąć, jak dużo o-ringów potrzebuję włożyć przed komorę, aby ustabilizować ją i docisnąć ją do gearboxa. No bo zobaczcie, tą przestrzeń muszę jakoś wypełnić. Już jest blisko, ale jeszcze odrobinę komora się rusza, więc jeszcze jednego o-ringa dołożymy. I jak widzicie, teraz mamy wypełnioną tą przestrzeń i komora nie ma ani grama luzu. Możemy to wszystko teraz złożyć w całość. Pin mamy na miejscu, repliczka siedzi sztywno, komora jest dociśnięta sztywno, nie ma ani grama luzu, więc nie powinno być żadnego problemu. Magazynek wpina się tak jak poprzednio, bez żadnego problemu. Co prawda tutaj nie mam też założonych w tej chwili wypełniaczy, ale wpiął się bez bólu, więc sądzę, że i z wypełniaczami nie będzie problemu. Replika podaje też bez problemu. FPS-y trzyma tak jak poprzednio, czyli mamy około 1,7 Joule. 1,7-1,75 mniej więcej w tym przedziale, na kulkach 0,3. Nie wiem jak tu jest co prawda ustawiony hopek, ale tak czy inaczej w limitach się mieści, więc moim zdaniem skończone. Komora gotowa, możemy przechodzić powoli do składania repliki i do nagrywania jakiegoś podsumowanka. No to jesteśmy po robocie, wstawiliśmy komorę Begadi do specny. Tutaj siedzi jak złoto. Tak jak w ENDL-u, mimo że ona działała i tak dalej i nie było problemu z podawaniem czy z czymkolwiek, jeżeli tylko była dobra odpowiednia dysza, bo standardowa dysza ENDL-a była za gruba. Ta, która była stokowo, to jeżeli coś
to zwracam na to uwagę. Jest ona grubsza niż standardowe. Co prawda każda inna dysza, jaką testowałem, podchodzi bez problemu, ale ta stokowa od Endela niestety nie i ją trzeba było wymienić, więc na to zwracam uwagę. Teraz w Specnie siedzi to bez problemu, podaje, trzyma FPS-y, wszystko jest fajnie. Tutaj jest gumeczka Krytac pomarańczowy. Ja wcześniej w tej replice też takiej gumeczki używałem, więc ja tam nie jestem, tutaj się nie martwię, czy to będzie dobrze działało, liczę, że tak. Nie wiem, co tu więcej mogę dodać. Komora bardzo fajna, podoba mi się regulacja. Regulacja jest bardzo, bardzo dobrze rozwiązana. Bardzo fajnie to wszystko działa. Naprawdę nie mam się do czego przyczepić, jeżeli chodzi o to, jak to wszystko pracuje. Jedyne, co mnie troszkę boli, że faktycznie nie weszło do Endela i musiałem dodać ją do Specny, bo pierwotnie plan zakładał Endela, tak? Ale ona tam trafi, tylko że po prostu ta druga sztuka i o niej też nagramy film. Jeżeli tam będzie coś nie do końca się dzieć, to też oczywiście o tym powiem, tak? Bo takie jest moje zadanie. Więc to był plan, który zrealizowaliśmy, ten plan pierwotny, czyli recenzja tej komory do Specny. Siedzi jak złoto, nie ma żadnego problemu. Standardowa długość dyszy, jaka tutaj była użyta, 20,07, nie, 20,7. Bez problemu. Wszystkie aftermarketowe średnice dysz pasują bez żadnego problemu. Jedyny problem jest z dyszami naprawdę grubymi, czyli dyszami powyżej 17,8 mm średnicy zewnętrznej tego grubszego elementu. To one nie wchodzą. One są za grube. Standardowe dysze podchodzą tutaj bez żadnego problemu, więc na to zwracam uwagę. Czy Max Model, czy SHS, czy Specna, czy cokolwiek, wszystko podchodziło. Naprawdę nie było problemu, więc ja tu jestem zadowolony. Ta replika będzie mi jeszcze trochę służyć, choć jak mówiłem, już trochę łapie luzów. Jeżeli złapie całkiem luzy, to wtedy pomyślimy, gdzie tą komorę przełożyć. Może wtedy kupię jakieś nowe body, na przykład od LCT, coś średniejszego i wtedy przełożymy to wszystko tam. I chyba to wszystko, co miałem do powiedzenia. Jeżeli macie jakieś pytania, chcecie coś podpowiedzieć, jakieś swoje odczucia, swoje doświadczenia z tą komorą, może z inną komorą od Begady, ogólnie z Begady, to ja z chęcią poczytam, z chęcią zobaczę, trochę też się dowiem. No ja jestem na razie z komory zadowolony, a zobaczymy, jak wyjdzie w praniu, bo to tak naprawdę dopiero wyjdzie. A na tą chwilę ja wszystkim bardzo dziękuję za oglądanie, dziękuję patronom za wsparcie, dziękuję Begady za rabat na tą komorę i do zobaczenia ponownie.